Jak podłączyć silnik bez zbędnego pindolenia? Otóż najpierw podłączamy tutaj poszczególne fazy w sposób bądź w trójkąt, bądź gwiazdę. Od czego to zależy? Najważniejsze, pierwsze co patrzymy, to jest tabliczka znamionowa. Każdy silnik posiada tabliczkę znamionową. Tutaj widzimy D, to jest delta i gwiazda jest narysowana, tak? Gwiazda jest 690, D to 400, tak? Przy 50 bądź 60 Hz to akurat jest istotne, to będzie zmieniała się tylko prędkość obrotowa. Tak wygląda połączenie trójkąt gwiazda, tak? W ten sposób kolorujemy te mostki. Przeważnie pod każdą pokrywą od silnika znajduje się taki schemacik. Jeśli nie, to można zobaczyć. No i wtedy tak, my mamy tu 400 V. W większości przypadków to jest 400 V, zwłaszcza w domu, tak, 99% w domu będziecie mieli 400 V. W przemyśle musicie sprawdzić, w przemyśle różnie to bywa, są też właśnie 400, 600, 500 i różne, 230 różne mogą być, dlatego jest tak ważne sprawdzenie tabliczki. Wtedy, mając to podłączone, ja mam o tyle ułatwione tutaj zadanie, że ja mogę sprawdzić, tak, ile mam międzyfazowego, widzę od razu 400 V i startujemy. I chodzi. Silniczek, tak, daje się mu napięcie, działa. Teraz możemy zacząć coś poopowiadać. Dla tych, którzy chcą dalej coś się dowiedzieć. Otóż możecie napotkać taki problem, że zacznie Wam się kręcić w złą stronę, tak? Więc będziecie potrzebować zmienić kierunek obrotów. Jak to realizujemy? Poprzez zmianę tutaj jedną z dwóch faz, tak? Albo tą z tą, nieważne, jakieś dwie musicie zamienić. Ja mam o tyle ułatwione zadanie, że mogę to zrobić szybko tutaj, we wtyczce. Tylko jakiś śrubokręt. Mogę to zamienić się miejscami, tak? Jak widzicie, ciężko to zrobić jedną ręką. Dobra, zamieniliśmy miejscami i włączyliśmy, tak? Kręci się. Wyłączmy. Widzicie? W drugą stronę się kręci teraz. Także tyle to było najistotniejszych. Teraz, co takiego można jeszcze zrobić tutaj? Otóż tu jest 400, to jest takie połączenie, tak? 400, 600. Ale mogą być jeszcze inne, powiedzmy mniejsze silniki takie, gdzie może być przykładowo delta to będzie 220, a gwiazda 383 albo 230, 400, tak? Więc musicie to zważyć. Przeważnie to jest tak, do 3,5 kW jest te mniejsze, tak? 220 i wtedy gwiazda jest 400 V. Powyżej 3,5 kW silniki, powyżej 3 kW, przepraszam, powyżej 3 kW wtedy macie tego rodzaju połączenia. Ale mogą być też jakieś specjalne silniki, też mogą mieć, które mają, muszę pokazać, 500 V. Tak, dobra, przybicę pokażę. Mogą mieć 500 V, mogą mieć 860, naprawdę różne wartości inne, więc też musicie zwracać na to uwagę, ale przeważnie to jest 400 V, 609 to są najczęściej spotykane silniki elektryczne. Dobra, takie ciekawostki teraz może. 400, dlaczego w sile jest 400 V, a w miastach macie 230, tak? Chociaż wszystko przychodzi z tego kabla. To jest właśnie ten prąd fazowy, międzyfazowy, tak? Mogę Wam tu na tym przykładzie pokazać. Czyli jeśli patrzycie napięcie między, nie wiem, czy będziecie widzieć, tutaj mamy 230, 234, 230, 230, tak? Napięcie między zerem a fazą. Czyli to jest fazowe, a międzyfazowe, jak widzicie, mamy 407, nie wiem, czy jest widoczne, 405, 400, dlatego to jest 400 V, tak? Więc
Więc tym się właśnie to różni. 230 gniazdku i 400 tutaj. Stąd właśnie w domach macie tak, że macie każdą fazę porozrzucaną na różne rodzaje gniazdka, tak? I macie w nich 230, bo macie tam fazową moc, a międzyfazowa jest to 400 V. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, sprawdzanie, teraz wam może jak sprawdzamy silniki. Silnik możemy sprawdzić w ten sposób, że sprawdzamy prąd płynący na każdej z faz. Ampery, przepraszam. Tu macie 0,1 ampera, tak? To jest to między 0,1 a 0,2 to jest upływ tutaj do przewodu neutralnego. Na pierwszej fazie, zaraz to zobaczymy, mamy 3,8, tak? 3,8 amper. Na kolejnej fazie mamy 3,7. Na ostatniej mamy 3,3. W jaki sposób to sprawdzamy? Możemy to sobie posprawdzić tu na tabliczce. Mamy zawsze podaną też moc w amperach, tak? Tutaj widzicie, w tym przypadku jest to maksymalny prąd, tak? Mamy 450 Hz w sieci, tak? I mamy 11 A. U nas było 104, także mieścimy się poniżej. Nie ma tutaj żadnych przeciążeń, nie wszystko w porządku. Jeszcze jest ważne, żeby różnica między tymi prądami nie wynosiła więcej niż 5. No zaleca się 5%, 10%, tak? Powiedzmy do 10%. To taki, powiedzmy, jest jeszcze ok. Więc też to jest istotne. Takie kostki to są standardowe kostki w ten sposób, gdzie mamy trójkąt gwiazdę, tak? Ale mogą się zdarzyć nam takie tutaj jeszcze chochliki jak w ten sposób. Jak tu widzicie. Widzicie? To jest ten silnik inny, który ma przykładowo tu mniejszą, tak? Gdzie trójkąt to jest 230, a gwiazda to jest 400 V. W jaki sposób, cóż tu robimy? Tutaj w przypadku tego silnika mamy, jak widzicie, podłączenia, fazę między U1, tutaj nie widzę, U1, V1, W1 i tu będzie W2, U2, V2, tak? Mamy w ten sposób tutaj podłączone poszczególne uzwojenia, tak? Czyli powiedzmy z U1 idzie uzwojenie w silniku i z jednej strony wychodzi, tak? Wchodzi i tutaj do U2. W ten sposób jest uzwojone poszczególne cewki. Tam są 3 takie obiegi prądowe. Tak samo tutaj są w ten sam sposób, tylko że tutaj jest taka cwana kostka, taka troszkę inna i trochę inny tu sposób jest to realizowane. Tu mamy 3, jak widzicie, 3, które wchodzą i tu 3, które wychodzą. I tu jest akurat skorelowane to w gwiazdę, z tego względu, że w przypadku tego silnika realizowalibyśmy tak, że blaszki te wszystkie blaszki odkręcili i połączyli, no 2 sobie tutaj, 1 tutaj, tak? Żeby w trójkącie było, w wjeździe były zmostkowane te i wtedy te poszczególne fazy na te wolne tu przykładamy. To nie, zostałoby w tym, powiedzmy, jakby zostało to w takim położeniu jak teraz, no to tylko te blaszki tu by się przełożyły, tak? Nie dajemy fazy na blaszki, bo dojdzie do zwarcia i spalenia silnika, tylko po prostu na te wolne tutaj w przypadku połączenia w gwiazdę. Tu w tym silniku te 3, co tam widzicie, jak tam pokazywałem, są zrealizowane od razu tu w jedno było, tak? Czyli one są tu zmostkowane wszystkie razem, nie poprzez te blaszki, tak jak tam było, tylko one są tu w jedno wszystko wrzucone, tak? Tak jak tutaj jest to pokazane. Wszystkie trzy kable razem, tak zmostkowane. I tu są poszczególne fazy. A tu jest dojście. O, ktoś tutaj barbarzyńsko. Nie patrzcie, że to ja, to ten silnik to jest od jakiegoś tam klienta, ktoś tam uszył klienta, tam poleciał szybko z tematem. I tu są 3, które wchodzą. W przypadku, jakbyśmy to zrobili teraz w gwiazdę, tak, to byśmy po prostu te 3 rozpięli sobie, połączyli jeszcze tu, z tej strony, tak? No to po prostu byśmy tu sobie poszczególne. I to też nie taki sposób, że losowy, ale każdy kolor ma swoje znaczenie, ponieważ tam jest przesunięcie. Tak jak tu mówiłem, jest UVW,
to tu nie będzie UVW również, tylko to jest przesunięciem. Jest tak, że no, nie wiem, czy to będzie widać. O, z U widzicie? U, tu jest V, W. Czyli idzie raz, tak i tak. Tak samo tam musi być też ten sposób, nie naprzeciwko siebie poszczególne fazy, tylko one muszą być przesunięte. Tu jeszcze mam dodatkowe kostki. To jest akurat termistor, tak? Czujnik temperatury. On po prostu może to dodatkowo w sieć wpiąć czujnik, który mierzy nam temperaturę na uzwojeniach. W przypadku przekroczenia temperatury dozwolonej on będzie rozłączał, tak? To jako dodatkowa automatyka, ale do samego uruchomienia nie jest nam potrzebne podłączenie tego. Ten chyba również jest termistor, z tego co pamiętam, tak? Był? Nie, ten jest bez termistora. No, także tyle jeszcze o tych właśnie takich połączeniach, że to mogą być takie jeszcze powiedzmy niespodzianki, że w trochę inne te kostki mogą być, ale zasada ta sama działania. Ok, teraz Wam powiem, jak można sprawdzić silnik, nie mając dostępu do sieci. Rozbieramy silnik, tak, ściągając te mostki na poszczególnych i ustawiamy sobie, jak mamy tylko zwykły multimetr, możemy to zrobić zwykłym multimetrem, takie podstawowe sprawdzenie, tak? Bo do takiego już dobrego testu to potrzebujemy już bardziej tester, tak? Ale jesteśmy też w stanie zrobić to przy pomocy zwykłego multimetru, takie podstawowe, czy nie jest spalony. Otóż robimy to w ten sposób. Wstawiamy go na zwarcie. Multimetr na buzzer, tak? W sensie, żeby był brzęczek. O, brakuje mi rąk. Widzicie? Żeby nas informował. Pierwsze co robimy, to sprawdzamy. Ja tak muszę przełożyć, żebym tutaj miał. Dobra, przełożyłem sobie szczęki, żebym miał ułatwione zdanie. No, stawiamy na zwarcie, tak? I patrzymy. Jest przejście, tak? Między V2, V1. Jest przejście, tak? Do innych? Nie ma. Nie ma. I do zera. Do budowy. Nie ma. Ważne, dobra. Następnie lecimy kolejnego. Lecimy U2 między U1 jest? Tak? Jest, super. No ja mówię jest, bo już wcześniej uruchamialiśmy, więc wiemy, że wszystko działa. Jest przejście do innych? Nie ma. Bardzo dobrze. I tak samo tu. Sprawdzamy. Tak, jest przejście, super. Nie ma. Nie ma. Do budowy również nie ma. To jest taki szybki test na sprawdzenie. Czy działa, czy silnik ma wszystkie, czy nie są upalone w środku przykładowo na jakieś zwoje. Więc w ten sposób jest się szybko sprawdzić sprawność. A do bardziej już profesjonalnego, to ja już Wam teraz pokażę. O, znowu muszę przerzucić. Tutaj. Sekundkę. Bardziej profesjonalny sposób to zasada sprawdzania ta sama, tyle że tu ustawiamy sobie musimy impedancję. Za dużo, musimy sobie zmniejszyć, za dużo. Ok, to będzie dobrze. Czyli między jednym a drugim, widzicie, jest gdzieś około 20. Następny. Sprawdzamy następny. Też jest 20. I ostatni między tym a tym. Też, czyli są te same wartości, tak? Mamy te same wartości, nie ma odchyłek większych, bo jeżeli by tam skoczyło nam do 40-60, znaczy, że jest problem różnicy oporności i może dojść do jakiegoś tutaj, no, jakichś upływów niepożądanych. I jeszcze co najważniejsze, to jest tu przycisk, mamy tutaj tester, tak? 500V. Teraz blokuję. Ok, zrobimy w ten sposób. Tu złapię do obudowy i przyciskamy test. Widzimy, nieznacznie się tylko podniosło. I tak każdą z tych faz trzeba w ten sam sposób wziąć i przetestować.
i dajemy napięcie, to jest 500 V na obudowę, tak, na poszczególne i patrzymy, czy jest przebicie, tak, w ten sposób to nam profesjonalnie zmierzyć, czy nie ma przebicia do obudowy, jak dobra jest izolacja, ale to są już takie bardziej profesjonalne metody. Dla zwykłego sprawdzenia, tak jak mówiłem, zwykły miernik z funkcją buzzera, tak, tego miernika, czy jest przejście, i jesteśmy też w stanie sprawdzić. No więc tyle, tak pokrótce.